Stan wojny z III Rzeszą stanowił moment próby dla odrodzonej polskiej państwowości. Próby podejmowanej w o tyle trudnych warunkach, że we wspomnianym konflikcie zaobserwować można ogromną dysproporcję sił, zarówno jeżeli chodzi o liczby wojsk, jak ich wyposażenie czy też stosowaną taktykę. Dlatego pomimo bohaterskiej postawy armii oraz społeczeństwa, a także podejmowanych przez dowództwo prób wycofania i przegrupowania sił, Wojsku Polskiemu nie udało się we wrześniu 1939 roku wypracować przewagi, która mogła zmienić oblicz tej wojny. Warto jednak pamiętać, że nieustępliwa, a miejscami bohaterska podstawa Armii Polskiej pozwoliła w wielu miejscach zatrzymać zwycięski pochód Wehrmachtu. Przykładem takich działań może być obrona Westerplatte czy też Poczty Gdańskiej. Obrońcy pierwszego z tych budynków, zgodnie z założeniami, mieli bronić się zaledwie dzień, a potem otrzymać odsiecz z głębi kraju. W obliczu nienadciągania tej pomocy bronili się oni 7 dni i kapitulowali ostatecznie dopiero w obliczu wyczerpania się całości amunicji. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku budynku Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. Jej pracownicy jeszcze przed wybuchem konfliktu zmagać się musieli z rosnącą wrogością względem Polski oraz Polaków. W związku z tym podjęto decyzję o militaryzacji poczty. Jej pracowników kierowano na szkolenia wojskowe, a uniformy, które nosili, wzorowane były na tych armijnych. Także znajdujący się na placu Heweliusza budynek przygotowywany był do obrony, a w jego wnętrzu zgromadzono broń. Zgodnie z przewidywaniami, pocztowcy zaatakowani zostali już 1 września z samego rana. Bronili się oni aż do godziny 19, kiedy zdecydowali się na kapitulację. Nie wiedzieli niestety, że rozwścieczyli swoim działaniem dowództwo niemieckie, które zdecyduje się rozstrzelać całą wziętą do niewoli załogę. Innymi wydarzeniami, o których warto tutaj wspomnieć, była m.in. bitwa pod Mokrą, w czasie której dobrze dowodzona polska kawaleria z powodzeniem zaatakowała niemieckie siły pancerne i opóźniła ich marsz w kierunku stolicy. Warto wspomnieć również o obronie Wizny, zwanej polskimi Termopilami, gdzie garstka polskich obrońców na 3 dni zatrzymała marsz ponad 40-krotnie liczniejszych sił niemieckich, dowodzonych przez samego Heinza Guderiana, jednego z ojców doktryny Blitzkriegu. Natomiast największą bitwą kampanii wrześniowej było starcie, które między 9 a 22 września miało miejsce nad Bzurą. Bitwa ta aż do lipca 1941 roku była największą bitwą zaczepną tej wojny, w której to Niemcy musieli się bronić. I choć Warszawa została zdobyta 28 września, wojsko polskie broniło się nadal, kapitulując ostatecznie dopiero 6 października i zadając Niemcom dotkliwe straty w ludziach oraz sprzęcie. Kilkutygodniowa kampania w Polsce zmusiła dowództwo Wehrmachtu do przesunięcia ofensywy na Francję na wiosnę 1940 roku. Przełomowym w dziejach II wojny światowej okazał się być rok 1941. To właśnie wtedy III Rzesza zdecydowała się zaatakować swojego dotychczasowego sojusznika, jakim był Związek Radziecki. Natomiast na dalekim Pacyfiku Cesarstwo Japonii napadło amerykańską bazę morską w Pearl Harbor, doprowadzając tym samym do włączenia się Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej. Powstały tym samym blok państw antyhitlerowskich zdominowany był przez 3 mocarstwa, nazwane później Wielką Trójką: Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię oraz Związek Radziecki. To właśnie one miały zdecydować o powojennym kształcie świata. Zakończenie wojny obronnej nie stanowiło wcale końca walk żołnierza polskiego. Rząd na uchodźstwie podjął się zadania stworzenia sił zbrojnych w oparciu o aliantów zachodnich, początkowo Francję. Aż do agresji Niemiec na ten kraj nad Sekwaną udało się zgromadzić aż 80 000 żołnierzy polskich sił zbrojnych, z których zaledwie 1/3 zdołała przedostać się do Anglii po francuskiej kapitulacji. Również w 1940 roku podjęto rozmowy z rządem brytyjskim. Na podstawie podpisanych umów powstał pierwszy korpus polskich sił zbrojnych, a także polskie siły powietrzne. Ta druga formacja już wkrótce miała się wsławić morderczą skutecznością w czasie bitwy o Anglię. Pod osłonę portów brytyjskich ewakuowano również to, co udało się ocalić z polskiej floty. Te siły, odbudowane oraz wzmocnione przez Brytyjczyków, wzięły później udział w walkach o Norwegię, a także na Morzu Śródziemnym czy Bitwie Atlantyckiej. Warto także wspomnieć o jednej z pierwszych polskich formacji zbrojnych, formowanej pod egidą mocarstw zachodnich. Mowa tutaj o samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich, sformowanej jeszcze w 1939 roku na terenie Syrii. To właśnie ona walczyła później o Tobruk. Wojska polskie wzięły również udział w wyzwoleniu Europy Zachodniej w latach 1944-1945. Polacy walczyli m.in. we Francji, Holandii, Belgii oraz we Włoszech.
gdzie najsłynniejszą bitwą okazało się zdobycie klasztoru na górze Monte Cassino. Po ataku Niemiec na Związek Radziecki przystąpiono do tworzenia polskich sił zbrojnych w ZSRR, nazwanych później Armią Polską na Wschodzie. Żołnierze tej formacji rekrutowali się głównie z jeńców, których zwolniono z sowieckich więzień oraz obozów Gułag. Taki los dzielił także ich dowódca, generał Władysław Anders. Szlak wojenny tej formacji prowadził przez ZSRN, Irak, Iran, aż do Europy, gdzie wzięli udział w zwycięskiej bitwie o górę Monte Cassino. Istniały także inne polskie formacje wojskowe formowane na terenie Związku Radzieckiego. Armia Berlinga, bo to właśnie o niej mowa, powstała w roku 1943 i w przeciwieństwie do armii Andersa, która odpowiedzialna była przed rządem w Londynie, była ona całkowicie podporządkowana polityce Moskwy. Później oddziały te walczyły u boku Armii Czerwonej, m.in. na Ukrainie, czy wyzwalając ziemie polskie. Utworzenie wojsk polskich zależnych od ZSRR było elementem szerszej gry politycznej Józefa Stalina, który powojenną Polskę widział w swojej, komunistycznej strefie wpływów. Innymi działaniami, mającymi na celu realizację tego zamierzenia, były też prześladowania oraz mordy na polskiej ludności, szczególnie jej warstwie inteligenckiej oraz przywódczej. Przykładem może być tutaj zbrodnia katyńska. W jej ramach zamordowanych oraz pochowanych w masowych grobach zostało około 25 000 obywateli Rzeczypospolitej, w większości jeńców wojennych przetrzymywanych wcześniej w obozach w Kozielsku, Starobielsku oraz Ostaszkowie, a także w więzieniach zachodniej Ukrainy i Białorusi. I choć decyzję o ich rozstrzelaniu Józef Stalin podjął osobiście, to Rosja radziecka aż do początku lat 90. odmawiała wzięcia odpowiedzialności za te zbrodnie, przypisując winę stronie niemieckiej. Same groby katyńskie odkryte zostały natomiast dużo wcześniej, bo już w roku 1943 i to właśnie przez Niemców, którzy ujawniając te informacje liczyli na skłócenie koalicji antyhitlerowskiej. Tak się jednak nie stało, a jedyne poważniejsze reperkusje tych wydarzeń to zerwanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy rządem polskim w Londynie a rządem radzieckim w Moskwie. Decyzja ta miała zresztą przynieść Polsce dramatyczne konsekwencje. Zbrodnia katyńska, podobnie jak inne działania podejmowane przez okupantów, rozstrzelanie profesorów lwowskich, mord w Palmirach, czy też codzienna polityka władz okupacyjnych dążąca do wyniszczenia ludności cywilnej, była elementem szerszej polityki dwóch okupantów, realizowanej w ramach dwóch totalitaryzmów – nazistowskiego oraz komunistycznego. Ci pierwsi, jako jeden z głównych celów tej wojny, obrali sobie stworzenie przestrzeni życiowej na wschodzie, którą zamieszkiwać mieli czyści rasowo Germanie. W ramach realizacji tej polityki przesiedlano oraz eksterminowano jednostki, a także grupy etniczne, które w tym planie oczyszczania rasy się nie mieściły, otrzymując kategorię podludzi. I tak najniżej w tej nazistowskiej hierarchii ras mieścili się Żydzi. Jednak tuż obok nich znajdowali się Romowie, Sinti, osoby niepełnosprawne, chore psychicznie, homoseksualiści, a także Słowianie. I wszystkie te grupy prześladowane były już od roku 1933, kiedy do władzy w Niemczech dochodzi Adolf Hitler. Początkowo na mocy ustaw pozbawiano ich należnych im praw. Później zmuszano do noszenia specjalnych elementów odzieży, które umożliwiały łatwą identyfikację, w rodzaju np. żółtej łaty w kształcie gwiazdy Dawida. Następnie izolowano ich od reszty społeczeństwa i zamykano w gettach. Ostatnim elementem realizacji tego planu była ich fizyczna eksterminacja. Na potrzeby masowej eksterminacji Niemcy stworzyli system obozów, w których śmierć w komorze gazowej poprzedzona była wyniszczającą fizycznie i psychicznie pracą, a więźniowie odzierani byli z wszelkiej godności. Pozbawiano ich nawet imion, starając się redukować je do jednego z wielu obozowych numerów. Największy z tych obozów mieścił się na ziemiach polskich i nosił budzącą dziś złowrogie skojarzenie nazwę Auschwitz. Nie dziwi fakt, że w obliczu tych wydarzeń wielu Polaków starało się pomóc swoim żydowskim sąsiadom. I dziś na całym świecie znane są takie postaci jak Irena Sendlerowa, która pomogła wyprowadzić z warszawskiego getta około 2500 żydowskich sierot, małżeństwo Antoniny i Jana Żabińskich, którzy wykorzystywali zabudowania warszawskiego zoo, ażeby ukrywać tam Żydów, czy też tragiczna historia rodziny Ulmów, zamordowanej przez Niemców za ukrywanie na swojej ziemi
2 żydowskich rodzin. Wszyscy oni noszą dziś tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, nadawany przez Izraelski Instytut Yad Vashem tym, którzy starali się pomóc Żydom w czasie II wojny światowej. Poza działaniami podejmowanymi indywidualnie wyróżnić możemy także te inicjowane przez polską administrację. Przykładem może być tutaj misja Jana Karskiego, który ze swoim raportem opisującym zagładę Żydów został wysłany do Stanów Zjednoczonych. Niestety jego informacje nie wzbudziły tam szerszego zainteresowania. Ludność polska poddawana była represjom także przez okupanta radzieckiego. Tamtejsze obozy nazywane były łagrami. Charakteryzowały je bardzo trudne warunki bytowe oraz klimatyczne, a wielu zesłanych tam więźniów nie przeżyło. Ziemie polskie, znajdujące się pod okupacją niemiecką, podzielone zostały na 2 strefy. Pierwsza z nich, ta bardziej na zachodzie, wcielona była bezpośrednio do Rzeszy, a żyjącą tam ludność polską poddawano bardzo surowym represjom. Pozbawiano ich praw własności ziemi, zakładów pracy, a także deportowano do obozów koncentracyjnych oraz generalnego gubernatorstwa. Strefa ta, utworzona pomiędzy ziemiami wcielonymi bezpośrednio do Rzeszy, a tymi, które znalazły się w strefie wpływów sowieckich, charakteryzowała się teoretycznie lżejszą polityką władz okupacyjnych. Polakom pozwolono zachować prawa do części ziemi, a także zakładów pracy oraz pozwolono na funkcjonowanie części polskich organizacji, takich jak Polski Czerwony Krzyż czy też Policja. Należy jednak pamiętać, że i tam codzienność okupacyjna pełna była przemocy, terroru oraz celowej dezinformacji na rzecz okupanta. Gospodarkę tamtych terenów wykorzystywano także rabunkowo na potrzeby niemieckiej machiny wojennej. Jeszcze trudniejsza była sytuacja Polaków, którzy znaleźli się na ziemiach wcielonych do ZSRR. Tamtejsza propaganda przekonywała, że tereny te zostały wyłącznie skolonizowane przez Polaków, a wejście Armii Czerwonej to uwolnienie ich od polskiego imperializmu. A żeby utrwalić te zmiany, wkrótce proklamowano utworzenie zachodnioukraińskiej oraz zachodnio-białoruskiej Republiki Ludowej, które zresztą zostały przyłączone do właściwych republik radzieckich. Jak widać, życie w okupowanej Polsce obfitowało w wiele trudności, a codzienne poczucie zagrożenia i niepewności jutra potęgowane było tylko przez celową dezinformację i masowy terror stosowany przez obu okupantów. Tym niemniej znalazło się wielu takich, którzy znaleźli w sobie siłę i hart ducha, ażeby się im przeciwstawić. Ci, którzy nie mogli włączyć się w struktury omówionych już wcześniej organizacji wojskowych, działali w ramach Polskiego Państwa Podziemnego, zależnego od władz polskich w Londynie. Organizacja ta podzielona została na 2 piony. Pierwszy, cywilny, obejmował całokształt życia społecznego w okupowanym kraju, w tym sądownictwo i parlamentaryzm. Drugi, wojskowy, nazwany został Armią Krajową i jako taki stanowił jedną z największych armii partyzanckich powołanych do życia w czasie II wojny światowej. Podkreślić należy, że poza działaniami zbrojnymi PPP koordynowało także cywilny opór przeciwko okupantom, jak choćby akcje zrywania plakatów czy też bojkotowania niemieckich towarów. Warto też przypomnieć, że uczestnicy tych akcji, pomimo często bardzo młodego wieku, w przypadku złapania narażeni byli na brutalne tortury, a nawet śmierć. Jednakże najważniejszymi działaniami podejmowanymi przeciwko okupantom wydają się być desperackie próby uzyskania karty przetargowej przeciwko Związkowi Radzieckiemu pod koniec trwania II wojny światowej. Działania te noszą nazwę Operacji Burza i pomimo tego, że nominalnie skierowane były przeciwko Niemcom, to tak naprawdę miały na celu uniemożliwienie neutralizacji Polskiego Państwa Podziemnego oraz przejęcia władzy w kraju przez komunistów. W ramach tej operacji dowództwo Armii Krajowej ujawniało się jako jeden z aliantów koalicji antyhitlerowskiej, dowództwo Armii Czerwonej i wraz z nią przesuwało się ze wschodu na zachód Europy, wyzwalając okupowane przez Niemców tereny polskie. Zamierzenia władz PPP się jednak nie sprawdziły. Tysiące żołnierzy Armii Krajowej zostało internowanych i wywiezionych w głąb ZSRR, a ich oficerowie często byli mordowani. Najbardziej heroicznym, a jednocześnie tragicznym elementem akcji Burza było powstanie warszawskie. Dowództwo Armii Krajowej zakładało, że osłabione wojsko niemieckie będzie łatwym celem, a Stalin postawiony zostanie przed faktem. Stolica kraju kontrolowana będzie przez siły polskie,
zależny wyłącznie od rządu w Londynie. Tak się jednak nie stało. Do 1 sierpnia 1944 roku, kiedy to wybuchło powstanie, Niemcom udało się ustabilizować front na Wiśle. Nie było także mowy o żadnej pomocy ze strony Armii Czerwonej dla reakcyjnej Armii Krajowej. Po 63 dniach walk powstanie kapitulowało. Przepłacone ono zostało setkami tysięcy zamordowanych cywili oraz całkowicie zniszczoną stolicą, która do dziś uznawana jest za największą ofiarę powstania. Oprócz działalności Polskiego Państwa Podziemnego, w opór przeciwko okupantom włączali się także harcerze w ramach tzw. szarych szeregów. Ich najsłynniejsze akcje, prowadzone przez Alka, Zośkę i Rudego na terenie Warszawy, zostały opisane w książce Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego. Swoją działalnością wsławił się także rotmistrz Witold Pilecki, który dobrowolnie udał się do Auschwitz celem założenia tam ruchu oporu i przygotowania ewentualnego powstania. Po zrealizowaniu swojego zadania uciekł on z obozu i przeżył wojnę. Zamordowany został w roku 1948 przez komunistów jako żołnierz drugiej konspiracji. Długo oczekiwany koniec wojny przyniósł dopiero rok 1945. Przewaga gospodarcza oraz militarna aliantów, a także wzajemne konflikty w obrębie państw osi doprowadziło ostatecznie do upadku tych ostatnich. 30 kwietnia w swoim berlińskim bunkrze samobójstwo popełnia Adolf Hitler. 2 maja upada Berlin. 7 maja III Rzesza kapituluje ostatecznie przed aliantami zachodnimi i zmuszona jest powtórzyć ten akt kapitulacji dzień później, 8 maja, przed dowództwem Armii Czerwonej. Wojna jednak trwa nadal na Pacyfiku, gdzie osamotniona Japonia zdecydowana jest prowadzić wojnę aż do końca. Dopiero 2 bomby atomowe zrzucone przez Amerykanów na Hiroshimę i Nagasaki w sierpniu 1945 roku doprowadziły do kapitulacji Japonii. Miało to miejsce 2 września 1945 roku. Przywódca ZSRR, Józef Stalin, wraz z brytyjskim premierem Winstonem Churchillem oraz prezydentami Stanów Zjednoczonych Franklinem Delano Rooseveltem, a później Harrym Trumanem, zdecydować mieli o powojennym kształcie świata. Decyzje te podejmowane były na 3 konferencjach tzw. Wielkiej Trójki. Pierwsza z nich odbyła się w roku 1943 w Teheranie, a 2 pozostałe 2 lata później, w roku 1945 w Jałcie, a później Poczdamie. W czasie tych konferencji polscy politycy zmuszeni byli polegać na swoich sojusznikach, co doprowadziło do marginalizacji rządu polskiego w Londynie. Józef Stalin nieustannie naciskał na przesunięcie granic Polski na zachód i wcielenie tego kraju w obręb komunistycznej strefy wpływów. Prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt, pozostający pod ogromnym wrażeniem potęgi Związku Radzieckiego oraz nieznający niuansów europejskiej polityki, gotów był się na to zgodzić. Co prawda władze brytyjskie dużo lepiej orientowały się w prawdziwych zamiarach Stalina, jednak czując swoją własną słabość, zdecydowały się na przyjęcie cynicznej postawy zgodnej z ich racją stanu. W związku z tym Polska utraciła ostatecznie Kresy Wschodnie, utrzymując w ramach rekompensaty ziemie odzyskane, a także na prawie 50 lat znalazła się w obrębie komunistycznej strefy wpływów.